Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj witam was z unboxingu tego oto zestawu, który tutaj widzicie, który otrzymałem od Moza Racing, bo udało mi się tutaj nawiązać pewnego rodzaju współpracę, za co jest mi niezmiernie miło i dzięki uprzejmości Moza Racing w tym materiale mogę wam zaprezentować, jak wygląda ten cały zestaw, który tutaj otrzymałem po wyjęciu z pudełek, a wkrótce na moim kanale również i pojawi się parę innych materiałów, w którym już w praktyce będziecie mogli zobaczyć, jak po prostu działa ten zestaw już w samych grach jak ETS czy ATS, bo nie jest to byle jaki zestaw, jest tutaj przede wszystkim duży nacisk na przede wszystkim tą główną gwiazdę, która znajduje się w środkowym pudełku, a jest to obręcz kierownicy Moza TSW Track Wheel, która została stworzona przez Moza Racing właśnie do wirtualnej trackerki, a skoro mój kanał stoi ETS-em i ATS-em, no to wypada po prostu wypróbować to cudo już w praktyce. No i też muszę ocenić, czy na pewno nadaje się do tej wirtualnej trackerki. Jednak w tym materiale tylko unboxing, ale tutaj zaznaczam, że może być on trochę inny niż jak wyglądają normalne unboxingi z tego względu, że ze względów technicznych musiałem osobno nagrać ten materiał, który będziecie widzieli w tle, no a osobno nagrałem swój komentarz. Natomiast mam nadzieję, że wszystko w miarę dobrze wyszło, zwłaszcza jeśli chodzi o prezentację, bo tutaj pomógł mi pewien asystent, który, no mam nadzieję, że spisał się dobrze, możecie ocenić go w komentarzach. Natomiast jeśli chodzi o kolejność, tą wisienkę na torcie, tą najważniejszą rzecz zostawiłem sobie na koniec. Na początku zacznę od tych mniejszych przedmiotów, które tutaj otrzymałem, ale to nie znaczy, że nie są wcale aż tak ważne, bo akurat pierwsza rzecz, od której tutaj zaczynam, więc od zaciska biurkowego na skrzynię biegów bądź hamulec ręczny, w moim przypadku okazała się być bardzo przydatna, bo jest to akurat bardzo przydatne akcesorium dla kogoś, kto na przykład chce zaopatrzyć się w shifter bądź hamulec ręczny, a chce sobie to przymocować do biurka, to wtedy takie akcesorium może się bardzo przydać, a nawet wręcz jest potrzebne. Natomiast w moim przypadku, gdzie wszystko ustawiłem sobie na statyw, jak się okazało, ten zacisk był mi potrzebny, bo do podstawki, do tego statywu no, po prostu nie pasował bezpośrednio cały shifter, nie dało się od razu całości przymontować do podstawy. Dziurki w innych miejscach po prostu są umiejscowione, więc ten zacisk po prostu bardzo mnie uratował. Jeśli chodzi o zawartość po wyjęciu z pudełka, można zauważyć, że mamy tutaj po prostu od razu przygotowaną całą część, całe akcesorium, które po prostu potem łatwo montujemy do podstawy biurka bądź statywu i to tyle. Potem już po wyjęciu też shiftera bądź handbrake'a przy użyciu śrubek wszystko przykręcamy do górnej podstawy i mamy wszystko gotowe. Jeśli chodzi o kolejne pudełko, tutaj kolejny zacisk biurkowy, ale tym razem jest to na bazę kierownicy, z tym, że nie jest to zwykły zacisk, zwykła podstawa. Jest to akurat wersja, która umożliwia nam ustawienie całej bazy, całej kierownicy pod takim kątem, że możemy zasymulować sobie ustawienie koła w podobny sposób, jak to jest ustawione w ciężarówkach, bo w odróżnieniu do kierownic w zwykłych pojazdach, czy nawet to, jak jest to ustawiane w sim racingu, to tutaj tą obręcz ustawia się bardziej tak na płasko czy coś w tym stylu. Sam zacisk umożliwia nam ustawienie bazy od 0 do 70 stopni od naszego położenia, więc jest to na pewno bardzo fajna rzecz i bardzo przydatne, zwłaszcza jeśli ktoś chce się pobawić w tego typu zestaw, no i chce sobie to przymocować do swojego biurka. Jeśli chodzi o zawartość, w pierwszej gąbce można znaleźć odpowiednie akcesoria montażowe plus te chwyty, które potem przykręcamy sobie do biurka, natomiast w drugiej znajdują się tutaj już te metalowe podstawy, które musimy przy użyciu całego tego zestawu montażowego, który otrzymaliśmy, ze sobą połączyć, wszystko odpowiednio skręcić według instrukcji, która znajduje się z tyłu pudełka. No i potem po przygotowaniu całości możemy połączyć to z naszą bazą, a całość potem wiadomo przymocować do biurka. Teraz czas na kolejne pudełeczko, w którym znajdują się pedały czy manipulatory nożne, a dokładnie mam tu do dyspozycji zestaw SRP Racing Pedals, gdzie w pierwszym pudełku znajduje się zestaw podstawka plus gaz i hamulec, natomiast w drugim, które później pokażę, zawiera jeszcze sprzęgło, bo jest to osobno sprzedawane i w osobnych pudełkach to się znajduje. Natomiast po wyjęciu zawartości z pierwszego pudełka mam tutaj dwie gąbki. W pierwszej znajduje się ta metalowa podstawa, metalowa blaszka, do której montuje się te manipulatory.
Tutaj twórca poszedł inną myślą niż jak to inni robią, gdzie przygotowują całość tych pedałów od razu gotowe. Tutaj musimy po prostu sobie wcześniej to wszystko odpowiednio przymocować do siebie, odpowiednio wcześniej sobie to wszystko skręcić, ponieważ mamy tutaj większą wolność wyboru pod tym względem, jak chcemy sobie wszystko ustawić. Jeśli mamy do dyspozycji tylko 2 manipulatory, no to mamy tu większą możliwość ustawienia sobie wszystkiego. Możemy sobie na przykład ten gaz i hamulec ustawić na przykład na samych krańcach, bardzo blisko siebie na środku, bądź po prawej czy lewej stronie razem. Jeśli dochodzi sprzęgło, no to wiadomo, że raczej już gaz i sprzęgło dajemy na same krańce, natomiast hamulec możemy sobie zdecydować, czy idzie na sam środek, czy bardziej będzie bliżej gazu, czy też sprzęgła. To jest fajna rzecz, którą możemy sobie tutaj odpowiednio dostosować. Całość musimy też odpowiednio połączyć za pomocą RJ-ek, które wychodzą od tych manipulatorów. Jeśli chodzi o tą drugą gąbkę, no to jak mogliście już zauważyć, mam tutaj te 2 pedały. Pierwszy to był gaz z tą taką długą nakładką, natomiast drugi pedał z tą sprężyną, no to jest to hamulec. Jeśli chodzi o drugie pudełko, no to tutaj znajduje się już sprzęgło, a w środku mam woreczek z akcesoriami do montażu plus samo sprzęgło. Potem całość trzeba sobie odpowiednio przygotować, i całość po prostu potem podłączamy do bazy bądź bezpośrednio do komputera. Co do już ogólnego odczucia i samych testów, to będę wszystko oceniał na bieżąco w czasie gameplayów. Natomiast przechodząc już do kolejnego pudełeczka, czas na skrzynię biegów od Mozy, a dokładnie Moza Racing HGP Shifter, gdzie po otwarciu pudełka na początku trafimy na tą kuleczkę, na tą gałkę, którą należy potem przymocować do samej skrzyni biegów. W pudełku również znajdziemy akcesoria do montażu albo do zacisku, albo bezpośrednio do statywu, więc śrubki, śrubokręty tu znajdziemy, również i kable, którymi należy podłączyć skrzynię biegów albo za pomocą skrętki do bazy, albo bezpośrednio można też tą skrzynię podłączyć przy użyciu kabla USB do naszego komputera. Natomiast najważniejszy element znajduje się już na dolnej części tego pudełka, tutaj odpowiednio zabezpieczona. Jest oczywiście sama skrzynia biegów, która na pierwszy rzut oka i po pierwszych odczuciach można powiedzieć, że jest ciężka, ale też jest i wytrzymała, jest solidna i prezentuje się bardzo dobrze. Ma do dyspozycji tutaj aż 7 biegów do przodu i oczywiście bieg wsteczny. Na ten pałąk przykręcamy sobie tą piłeczkę, tą kuleczkę, a potem całość wiadomo łączymy do bazy bądź naszego komputera. Przechodząc już do tych najważniejszych elementów, zanim obręcz, to jeszcze czas na bazę. Ona jest po prostu podstawą, bo gdyby nie ta baza, to obręczą moglibyśmy co najwyżej sobie w powietrzu pobawić się, że niby jeździmy. I też ona wpływa przede wszystkim na nasze ogólne odczucia. Nie jest to byle jaka baza, bo jest to Moza R9V2 Direct Drive, co oznacza, że jest to kierownica z napędem bezpośrednim, w odróżnieniu od na przykład paska, który jest w T300, bądź też zębatek w Logitechach G20, przykładowo 9, to tutaj nie ma czegoś takiego, że ta siła force feedbacka i całego odczucia idzie przez jakichś tam pośredników, tylko idzie bezpośrednio, że tak powiemy, do naszych rąk, przez co te odczucia są zdecydowanie lepsze. Po otwarciu pudełka od razu mamy do dyspozycji tutaj instrukcje plus oczywiście kable, bo wiadomo, zasilanie jest tu ważne, mam też tu kabel USB, natomiast w dolnej części, właściwie w środku tego pudełka jest tutaj odpowiednio zabezpieczony dalszy zestaw. Druga część od zasilacza, plus jeśli kogoś to interesuje, to ten logotyp po podłączeniu do gniazdka świeci na zielono. Kolejne kable i kolejne elementy montażowe przydatne potem do przymocowania albo do zacisku, albo do statywu. Natomiast najważniejszy element został zapakowany jeszcze w taką fajną torbę, którą można wykorzystać sobie do trzymania jakichś innych rzeczy, jak na przykład pozostałości, które zostały po montażu, które potem mogą być też przydatne. Natomiast jak już wyjmiemy tą bazę z tego worka, to mamy już tutaj do czynienia po prostu z samą bazą, która, jak wspomniałem, jest po prostu najważniejsza. To dzięki niej po prostu można odczuć całe wrażenie jazdy pojazdem, czy to ciężarówką, czy to na przykład w sim racingu jakimiś samochodami wyścigowymi. Co ciekawe, baza wielka nie jest tak naprawdę,
ale jest za to też ciężka i po prostu czuć, że no, mamy tutaj do czynienia z czymś naprawdę wielkim, jeśli chodzi o jakość. Oprócz tego, że jest to baza DD, ma ona też łączenie przy pomocy szybkiej złączki, co oznacza, że nie musimy jakoś dodatkowo dokręcać poszczególnych obręczy, czy jakoś się z nimi dodatkowo bawić, tylko działa to na bardzo prostej zasadzie, którą może pokażę w przyszłych materiałach. A teraz czas na crème de la crème, czyli właśnie obręcz kierownicy ciężarówki od Mozy, a dokładnie Moza TSW Track Wheel, która na pierwszy rzut oka, patrząc na to pudełko, wydaje się ogromna i tak jest. Sama obręcz ma 400 mm średnicy i jest to po prostu największa pod tym względem obręcz, jaką oferuje Moza Racing w swojej ofercie. No i tutaj mogę zdradzić, że mój asystent miał pewne problemy z wyjęciem zawartości, bo jednak ta wielkość tej obręczy dała o sobie znać najwidoczniej. Jeśli chodzi o zawartość, w środku znajdziemy tutaj zestaw instrukcja plus zestaw naklejek, które mogą okazać się przydatne dla części osób, bo możemy je sobie nakleić na naszą obręcz bezpośrednio albo na naciski, albo obok przycisków, bądź też są tutaj takie dodatkowe elementy, które można sobie w tej pustej przestrzeni nakleić na kierownicę, by po prostu lepiej prezentowała się w razie W. Natomiast jeśli już chodzi o samą obręcz, bo nie mamy tu żadnych innych dodatkowych elementów, żadne śrubki ani nic takiego nie jest nam tutaj potrzebne. Całość to po prostu sama obręcz, która jest od razu gotowa do podłączenia za pomocą systemu Quick Release, czyli szybkiej złączki do bazy. Jeśli chodzi o samą jednak obręcz, no to jak widać prezentuje się w taki oto sposób. Mamy tutaj do dyspozycji 14 podświetlanych przycisków, które też mają takie swoje od razu ikonki, dzięki czemu można wykorzystać ten fakt do odpowiedniego przypisania sobie danych funkcji już w grze. Do tego mamy tutaj dwie gałki analogowe. Jak w padzie można je wykorzystać albo do rozglądania się w grze, albo też do łatwiejszego przemieszczania się po menu gry. I również mamy takie dwa suwaki aluminiowe, które też mogą być przydatne do zmieniania na przykład różnych wartości, przykładowo na przykład prędkości w tempomacie. Nad tym logiem Moza Racing mamy też wyświetlacz RGB, który informuje nas w podstawowych ustawieniach o obrotach naszej ciężarówki, ale możemy sobie to, jak i wiele innych elementów, dostosować w programie Moza Pithouse, co może pokażę w jakimś przyszłym odcinku już po prostu w ustawieniach tego programu. I jeśli chodzi o ten cały zestaw, to tak on się prezentuje. Taki zestaw tutaj otrzymałem do testowania. No i wkrótce, jak już wspominałem, będę go pokazywać również w praktyce już w przyszłych gameplayach, a tutaj jest co nieco do przetestowania, bo jest trochę tych ciężarówek przecież i w ETS-ie, i w ATS-ie. Jeszcze nie testowałem chociażby elektrycznej skani, więc zobaczymy, jak to się prezentuje, ale również i w ATS-ie wypada przetestować ten zestaw, bo szczególnie pod tą grę ta kierownica została tutaj zrobiona. Jeszcze raz chciałem podziękować firmie Moza Racing za umożliwienie mi tego testu i zrobienie tego całego pokazu. No jeśli chcecie zobaczyć, jak całość już będzie prezentować się w całości, a po jakimś czasie i jesteście ciekawi mojej ogólnej recenzji tego całego zestawu i szczególnie tej obręczy, no to zachęcam do subskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, bo nadchodzące dni pod tym względem zapowiadają się ciekawie. I cóż, to tyle, także dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!